Na pewno kilka razy w naszych filmach wspominałem o tym, jak bardzo kochamy gry cyfrowe. Ja sam wychowałem się na Warcraftach, Morrowindach, Baldurach, Black and White'ach, a po latach do tego wesołego grona gier doszły też różne Soulsy czy Metroidvanie. I tak, Hollow Knight jest zdecydowanie najlepszą grą cyfrową na świecie. Z oczywistych jednak względów, których chyba na tym kanale nie trzeba tłumaczyć, no to kochamy także gry planszowe i tak, pomimo tego, że w tym momencie praktycznie to już jest dla nas druga praca, to nadal mamy niesamowitą zajawkę i przyjemność z ogrywania nowych gier. Czasami jednak te dwa światy się zderzają i nie mówię tutaj o grach planszowych, do których rozegrania wymagana jest dedykowana aplikacja, ponieważ to jest temat na zupełnie oddzielny film. Tym razem chodzi mi o gry cyfrowe, które mają swoje przeniesienie na wersje fizyczne, na gry planszowe. Na pewno założę się, że ktoś z Was ma lub grał w takie właśnie hybrydy, no a trzeba przyznać, że ten temat ostatnio robi się nam coraz bardziej popularny. Bloodborne, pod ciężarem którego uginają się największe galaksy, Cyberpunk od Simonu, czy ten nadchodzący od Łukiego, Kura znosząca złote jaja, czyli Heroesy trójka oczywiście, no i też Wiedźmin Stary Świat. Mógłbym tych gier wymieniać i wymieniać i wymieniać i w sumie skończyłby mi się czas antenowy i wasza uwaga. W każdym razie trzeba przyznać, że nie są to takie gry, nie są to jednostkowe przypadki, a patrząc na zapowiedzi takie jak Metal Gear Solid, Mass Effect czy najnowsza zapowiedź, czyli Helldivers, no to widać, że ten trend jest rozwijany i po prostu jest aktualny. Dlaczego więc jest to tak bardzo popularne, gry oparte na cyfrowym IP? No właśnie, tutaj sprawa wydaje mi się, że rozbija się o to IP. Najczęściej planszówki zaślepiają nas nostalgią do starych, dobrych i znanych tytułów, no albo milionem wspaniałych figurek. Oczywiście kochamy gry planszowe, dlatego chcielibyśmy mieć nasze ulubione planszówki, ale w tym świecie z gier cyfrowych, które znamy, no bo w końcu, jeśli jakaś gra cyfrowa jest dobra, to znaczy, że planszowa też będzie, prawda? Prawda? No niekoniecznie, czasami wychodzą takie potworki jak Binding of Isaac i wiem, że się już któryś raz czepiam tej gry, ale nadal mamy traumę, a czasami po prostu wychodzą średniaki, tak jak z tego co słyszałem, wiem, nie znam się, to się wypowiem, ale słyszałem, że Horizon Zero Dawn właśnie też było taką grą. Co jest więc kluczem, aby gra planszowa oparta na cyfrowej wersji była dobra? Czy będzie to wierne przeniesienie mechanik na planszę? No nie do końca, ponieważ tak najzwyczajniej w świecie się nie da. Skomplikowane interfejsy, obliczenia, RNG, efekty, nawet historie czy liczba NPC-ów, z którymi można pogadać w RPGach, no nie wiem, dynamika strzelanek, wielolinijne wątki, wybory fabularne, no tego nie przeniesiemy na stół 1 do 1. Rozmawiałem już bardzo, bardzo dawno temu, bo jeszcze na live'ie na Instagramie z Adamem Kwapińskim. No i kto jak kto, ale on zna się na rzeczy i na transferowaniu takich cyfrowych wersji na planszę. Zaprojektował w końcu świetnego Frostpunka. Rozmawiałem także jakiś czas temu z autorem, ale też wydawcą gier, Jakubem Wiśniewskim z Glass Cannon Unplugged na naszym porannym live'ie. No a Glasi to, z tego co wiem, to jest ekipa, która chyba głównie zajmuje się tym, żeby przenosić wersje cyfrowe na planszówki. I po tych rozmowach z moimi gośćmi, no to przekaz był jasny. To nie mechaniki są niezbędne do przeniesienia, żeby dobrze odwzorować grę, ale duch, wrażenia i emocje, jakie będziemy czuć z ogrywania danej gry. Czy to będą ciężkie wybory, totalny brak surowców i ludzi we Frostpunku, w sumie w This War of Mine też. Czy to będzie wrażenie pędu, dynamiki, FPS-ów, w takim na przykład Dying Light albo w nowym Cyberpunku. Czy ciągłe uczucie presji, takiego przytłoczenia i parcia w XCOMie. Cały fan musi być więc zawarty w odczuciach, jakie płyną z obcowania z danym tytułem. Tak więc powinniśmy czuć to samo przy planszówce, jak i przed ekranem, ale niekoniecznie robiąc dokładnie te same rzeczy. Bowiem, tak jak mówiłem wcześniej, no nie da się przenieść mechanik gier cyfrowych na stół praktycznie 1 do 1. Ale czy na pewno się nie da? Zostawmy więc te wielkie i wspaniałe pudła, przy których spędziłem zdecydowanie za dużo czasu, a skupmy się na wielkim pudle kolejnym, które robi to, czego tamte gry nie zrobiły, jeśli chodzi o transferowanie gry cyfrowej na stół. A dlaczego? No oczywiście dlatego, że jest to Slay the Spire, gra, która już cyfrowo jest karcianym deckbuildingiem, przy której spędziłem zdecydowanie za dużo mojego życia i mówię to z pełną świadomością po przejściu 100% Baldur's Gate'a w niecałe 2 tygodnie. A dlaczego? Ponieważ Slay the Spire jest okrutnie uzależniająca.
Zasady cyfrowego Slay the Spire brzmią w sumie jak zasady do planszówki czy do gry karcianej, no bo tak rzeczywiście jest. Wybieramy postać, dostajemy początkową rękę bieda kart i wspinamy się po pomieszczeniach, aby walczyć z potworami, usprawniając naszą talię o lepsze karty i zdobywając przedmioty, które pomogą nam w walce, w szczególności z bossami, którzy czekają na nas na końcu każdego z 3 aktów. I czy jest tutaj coś jeszcze, czy jest jakaś historia, jakieś wybory, czy są zwroty akcji, scenariusze? No w sumie to nie, oprócz dokręcania poziomu trudności trybem wzniesienia, no to nie mamy tutaj zbyt wiele więcej. Jest tyle, ale aż tyle, ponieważ właśnie prostota zasad i szybkość całej rozgrywki sprawia, że no nie można się od niej oderwać. Jako iż specjalnie pod ten film Mary przygotowała dla Was rozgrywkę cyfrową, to jeśli nie słyszeliście wcześniej o Slay the Spire, to bardzo proszę nadróbcie zaległości, zobaczcie, ten film będzie podlinkowany tutaj w opisie, albo w ogóle kupcie sobie Slay the Spire na Steamie, na Switcha, czy na czymkolwiek tam chcecie to ogrywać, zagrajcie i wróćcie tutaj, ponieważ nawiązań do wersji cyfrowej będzie w tym filmie sporo. Karciany deck builder o 5 się powierzy z wrogami okazał się światowym hitem, a skoro wygląda to i działa jak karcianka czy planszówka, to oczywistym było, że prędzej czy później ktoś wyda to właśnie w tej wersji fizycznej. I po ten portfel schyliło się Contention Games, a wtórując im na naszym polskim rynku za jakiś czas wyda to Portal. No i tutaj mamy pierwszą różnicę z grami, o których mówiłem na początku tego filmu. Tutaj nie tylko został przeniesiony duch i emocje z wersji cyfrowej na stół, a w sumie praktycznie cała gra z mechanikami. Tak jak zostało to stworzone. Z ekranu na planszę. Oczywiście jest tutaj kilka zabiegów, na przykład upraszczających liczenie, tak jak zmniejszenie wartości obrażeń i życia. No ale w gruncie rzeczy to jest Slay the Spire, w które zagrywamy się na Switchu i na kompie. Z jedną bardzo dużą różnicą. Tym razem możemy zagrać 4 różnymi bohaterami, którzy będą ze sobą współpracować. W cyfrowej wersji zagramy jednym z 4 bohaterów, czy to będzie pancernik, którego atut to brutalna siła i niszczycielskie ataki, będzie też cień, która używa sztyletów i trucizn, jest defekt zarządzający orbitującymi wkoło niego kulami, czy obserwatorka zmieniająca postawy w walce w zależności od sytuacji. Jednak nie znamy połączeń, nie wiemy kto z kim by dobrze współpracował, jak na siebie te postaci by wpływały. Czy na przykład strategia na lodowe kule nakładające obronę w połączeniu z podbijaniem poziomu trucizny przez cień, no to jest dobra strategia, dobry pomysł czy zły. Każda z tych postaci ma kilka różnych dróg na swój rozwój, więc i takich połączeń i współprac hipotetycznie mogłoby być naprawdę bardzo dużo. No i właśnie na to pytanie, czyli jak takie połączenia hipotetycznie mogłyby działać, odpowiada ta wersja planszowa. Każda z postaci ma swoje własne wyzwanie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby niszczycielski atak, który zadaje obrażenia wszystkim paskudom w danym rzędzie, wycelować nie w swoją grupę, ale w inną, przed innym graczem. Oczywiście jeśli wynik takiego ataku wyjdzie nam sumarycznie na plus. Usprawnione karty obrony mogą także dać niezbędną zasłonę sojusznikom, jeśli akurat w tym momencie oni tego potrzebują, a im tego brakuje. Potwory bowiem jasno będą sygnalizować swoje zachowanie. Najczęściej określa to rzutkością ich karta. Nie zawsze więc dobrana ręka przyda się na aktualną rundę walki. Po chusteczkę nam same karty na obronę, skoro wróg akurat teraz nie atakuje, a obrona z następną rundą nam spada. No właśnie w tej wersji dlatego, ponieważ możemy przerzucić taką obronę, nam niepotrzebną, na sojusznika, który zaraz dostanie w łeb potężnym ciosem, a akurat on obrony żadnej nie dobrał. I o ile nasze ataki możemy kierować w dowolne grupy wrogów, więc też te stojące przed innymi graczami, no to nie wiedzieć dlaczego karty obrony najpierw trzeba ulepszyć, żeby się wspomagać, albo dobrać taką specjalną kartę obrony, którą możemy rzucić na kogoś innego. Po każdej bowiem walce gracze mają możliwość wyboru nowej karty. Dociągają ze swoich talii rozwoju po 3 karty i wybierają taką, która najlepiej dopasuje się do ich machiny zagłady, no albo nie wybierają żadnej. Lepsze karty to oczywiście lepsze akcje, silniejsze ataki, mocniejsza obrona, dociąganie większej liczby kart na rękę w bitwie, więcej energii na opłacanie zagrywania kart, czy nakładanie stanów i efektów na siebie oraz na wrogów. Jednak w trakcie gry trafiamy także na jednorazowe miksturki, na unikatowe relikty dające fajne bonusy, ale przede wszystkim też na ogniska. Tam będziemy albo mogli się trochę podleczyć, albo ulepszyć nasze karty. I tutaj zostało to zrobione naprawdę
banalnie prosto, ponieważ każda karta w grze jest dwustronna, ale właśnie wsadzona w koszulkę. Tak jest, na wszystkie karty w grze są dedykowane koszulki, a każdą kartę będzie można ulepszyć. No i wiadomo, będzie to nieco kosztowny zabieg, ale absolutnie usprawniający zarządzanie tymi kartami. No i skoro nawiązałem już do tego zarządzania, to zostańmy tutaj na chwilę. Mówiłem, że gra cyfrowa jest szybka, totalnie ma syndrom kolejnej partii. Będziemy przegrywać lub wygrywać raz za razem, tak jak to jest oczywiście w dobrych rogalikach. One mają utrzymywać uwagę nie na jeden raz, a na kilka podejść. Oczywiście gra planszowa wymaga pewnej obsługi, nie będzie tak szybka jak cyfrowa. Rozstawienie wszystkiego i przygotowanie to nie są 2 kliknięcia myszką czy napadzie. No pod tym względem to wydaje mi się, że absolutnie żadna gra planszowa nie będzie lepsza od swojego cyfrowego odpowiednika. Jednak w porównaniu z innymi fizycznymi grami, to setup Slay the Spire nie wypada tutaj tak źle. Zapomnijcie o mękach przy rozkładaniu Frostpunka, wyciągania tony plastiku i co gorsza zgadywania później co gdzie było, jak chowamy te wszystkie figurki na przykład w takim Bloodborne. Bowiem Slay the Spire rozkłada się dosłownie w kilka minut. Wszystkie karty mamy w dobrze widocznych przegródkach, wystarczy wyjąć kilka talii, przetasować, no i gramy. Tak samo rzecz ma się już w środku samej rozgrywki. Nawet cyfrowa wersja nie oferuje miliona przeróżnych wrogów, także i tutaj talie przeciwników na dany akt nie będą przesadnie grube. Na zarządzanie nimi i przechodzenie z walki do walki to w sumie opiera się o dociągnięciu kilku kart, przestawieniu paru znaczników życia, no i tyle. Jak połączymy całą zawartość wszystkich 3 aktów, no to jasne, wtedy zrobi się całkiem niezła kubka przy różnych paskudztw, minibossów i wydarzeń, na które możemy natrafić. Ale biorąc pod uwagę tę różnorodność rozłożoną na 3 akty, no i sam czas rozgrywki, o którym wspomniałem, to Slay the Spire także rozgrywa się trochę inaczej. Główny trzon podzielony jest na 3 akty, a na końcu każdego z nich czeka nas walka z bossem. W grze cyfrowej dojście do bossa 3. poziomu, o ile w ogóle boskie i kapryśne RNG pozwoli mi na dobry rozwój talii kart, zajmuje mniej więcej tyle samo czasu, co przejście jednego aktu w wersji planszowej. No i czy to jest na minus, czy to źle, że nie mając tak wiele czasu ogram jedynie 1/3, powiedzmy to prawdziwej rozgrywki? No wydaje mi się, że nie. Czasami przesiedzimy 3 akty, oczywiście będziemy mieli więcej czasu, będzie to trochę trwało, ale wydaje mi się, że nie będzie to czas zmarnowany, nie będzie to takie przeciąganie na siłę do ostatniego bossa. A powiem szczerze, że takie rozgrywki po jednym akcie, że rozgrywamy to jeden akt i chowamy to na później, no są dla nas osobiście troszeczkę nawet lepsze, ponieważ coś nas tak fajnie za każdym razem później ciągnie, żeby wracać do gry, rozegrać kolejny akt i zobaczyć, jak bardzo będzie bite przez kolejnego bossa. Tak, bossowie w Slay the Spire to są bezmyślne maszyny do zabijania, tak samo cyfrowe, jak i planszowe. Ich śmiercionośne ataki tylko czekają, aż dociągniemy rękę kart bez możliwości obrony, no a wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak zbić sobie piąteczkę, podziękować, że wytrwaliśmy tak długo i rozpocząć grę od nowa. No chyba, że jesteśmy totalnymi masakratorami i znamy wszystkie połączenia, silniczki. Bogowie losu układają nasze nagrody na idealny rozwój postaci, tworząc perfekcyjne buildy. Wtedy tak samo jak w wersji cyfrowej, tutaj też jest coś takiego jak tryb wzniesienia, który może odblokować nam ukrytą zawartość, czyli silniejsze karty. To jednak wymaga obeznania, to wymaga długich godzin siedzenia przy tej grze, ale powiem szczerze, że dobrze spędzonych godzin i przy dobrej grze. Tutaj git good siedzi bardzo mocno. Chcesz grać lepiej? No to jedyne co musisz zrobić to więcej grać i grać lepiej. I wydaje mi się, że 2 miliony kart w 2 milionach koszulek, a jedynie z 4 figurkami, no właśnie tym rekompensuje swoją cenę, która pewnie będzie się równać cenom gier z masą plastiku i figurek. To właśnie przez dokładnie to jesteśmy tak bardzo wciągnięci w Slay the Spire, zarówno cyfrowe, jak i planszowe. Każda odsłona ma swoje plusy i minusy, zady i walety. Cyfrowa wersja jest szybsza, jest dynamiczniejsza, z oczywistych przyczyn jest w niej mniej zarządzania, liczenia, ale to planszowa wersja odpowiada nam na pytania, co by było, gdyby zdolności naszych postaci mogły się wzajemnie wzmacniać, wpływać na siebie. No i oczywiście jest grą planszową, a jak mówiłem, to my kochamy planszówki. Gdy tłumaczyłem Mary podstawy wersji cyfrowej, co prawda siedzieliśmy w dwójkę przed jednym kompem, co tak trochę nostalgicznie przypomina mi czasy podstawówki, Tony Hawk Pro Skater 2 i 4 kumpli przed jednym kompem, no ale ogólnie
Kombinowaliśmy wspólnie odnośnie każdej karty, każdego ataku, ale wiecie, nie było w tym takiej nutki prawdziwej, pełnej kooperacji. Gra planszowa to właśnie mi daje i wydaje mi się, że jest to jej główna przewaga pod względem gry cyfrowej, która, no tutaj trzeba przyznać też, że jest dużo przystępniejsza, jest na wyciągnięcie ręki, jest na kilka kliknięć myszką czy padem, czy na Switchu, co już mówiłem, no i przede wszystkim za ułamek ceny gry planszowej. Muszę więc powiedzieć, że skoro ze mną jest tak, że ja tak samo uwielbiam gry planszowe, jak i cyfrowe, ale byłbym wyłącznie graczem solo, to zapewne nie zdecydowałbym się na coś takiego u mnie w domu, na wydanie pieniędzy na takie duże pudło. Ale właśnie, możliwość doświadczania świetnej naszej ukochanej gry razem ze znajomymi, no czy nawet w dwójkę na takie growe wieczory, jak ostatnio miałem razem z Mary, to już sprawia, że to pudło ma jakiś argument, żeby pozostać w mojej kolekcji, żeby się w tę kolekcję wbić, no i właśnie, żeby pozostać na dłużej. No i żebym w końcu pokonał tego cholernego ślimaka. Boże święty, jak ja go nienawidzę. Slay the Spire to bowiem najwierniejsze odwzorowanie gry cyfrowej, które do tej pory przyszło mi ogrywać. No w sumie daje takie same emocje i tyle samo zabawy, tyle że mogę tym wszystkim cieszyć się wspólnie z innymi, no i w sumie chyba o to chodzi najbardziej w grach planszowych, nie? Także to było chyba wszystko, co miałem tutaj na dzisiaj Wam do powiedzenia. To było właśnie moje porównanie i omówienie Slay the Spire, porównanie tej wersji cyfrowej z wersją planszową. Dajcie znać, czy Wy przede wszystkim graliście też. Jeśli graliście, to dajcie znać, w którą wersję graliście, jak daleko doszliście do poziomu wzniesienia, ponieważ mi osobiście jeszcze nawet nie udało się dojść do samej walki z sercem, ale pomimo tego i tak, jak mam dosłownie, jestem sam, siedzę, mam 5-10 minut, no to odpalam sobie wersję cyfrową, a to naprawdę już czeka na każdy wieczór, żebyśmy razem z Mary też doszli do jakiegoś tam poziomu wzniesienia. Także dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia ze Slay the Spire. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Wiem, że powinienem to mówić na początku, ale tak inaczej sobie napisałem wstęp. Trudno, także pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie. Lajkujcie, bo to daje algorytmom pożywkę. No i co? Dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim w komentarzach. A tymczasem ja dziękuję, że tutaj byliście i widzimy się w kolejnym filmie. Jeszcze raz dzięki, na razie, hej!